Cześć, w kolejnym vlogu. Kontynuuję dzisiaj swoją walkę z otyłością, ale dzisiejszy vlog będzie bardziej skierowany bezpośrednio do mieszkańców Kielc. Znalazłem dzisiaj dosłownie ciekawą trasę, teoretycznie spacerową, ale bardziej wydaje mi się, że to jest trasa rowerowa. Żółty szlak dookoła Kielc. I nie wiem, jak ja to zrobiłem, że wcześniej nie rzuciło mi się to w oczy, ten szlak, ale dzisiaj postanowiłem ułożyć sobie trasę i tą trasą około 25 km jutro będę miał do zrobienia. Tymczasem dzisiaj delikatny spacerek po pracy, bo znowu 3000 kroków o godzinie 16 to słaby wynik. Biorę się za przygotowanie roweru, bo po zimie nie był jeszcze przygotowywany. No i jedziemy w drogę. Zobaczymy, czy te 25 km to nie będzie za dużo jak na pierwszy raz. Ja się już powoli zbliżam do początku dzisiejszej wyprawy. Zaraz sobie odpalę mapę turystyczną. No tak jak wspominałem, 25 km to nie jest mało. Szczerze to się trochę obawiam. Ale to nie mi trzeba współczuć, tylko mojemu rowerowi. No bo jednak te 130 kg przewieźć. Dobiłem opony do 4 barów. Jak widzieliście na przebitkach, po zimie opony były całkowicie spompowane. Aha, no i jeszcze jedna sprawa. Linkuję Wam w opisie, w pierwszej linii opisu, tę trasę, którą dzisiaj jadę. Mam nadzieję, że zainspiruję niejedną osobę i powtórzycie mój dzisiejszy wyjazd. Ta trasa jest tak naprawdę fragmentem większej trasy. Można sobie dobierać odcinki na krótsze, dłuższe. I całe Kielce tak naprawdę można dookoła objechać. No i dobrze, że mi po drodze tutaj żabkę zrobili, bo w sumie dzisiaj znowuż bez wody wyjechałem. Jak to ja. No i miejsce startu przy folwarku samochodowym. Punkt w Kielcach, jeszcze w Kielcach, raczej wszystkim dobrze znany. Zobaczymy, gdzie nas ta droga wywiezie. Przede mną pierwszy podjazd, zwolniłem dość mocno, ale ciekawa sytuacja. Jeszcze nie byłem tutaj. To coś świetnego, że można jeszcze odkryć miejsca w takim mieście, gdzie się mieszka od dziecka, w których się jeszcze nie było. Patrzcie, tu są szeregówki, a tu są działki. Normalnie ludzie tu se bramy porobili. To są działki ROD, ale kampery jakieś sobie poparkowali tam niżej. Podejrzewam, że ludzie, którzy tu mieszkają, sobie to wykupili. Ok, gadanie do kamery na podjeździe na tętnie 165 to nie jest dobry pomysł. Nie będę tego więcej robił. Musiałem zejść z roweru. Trochę mnie porobiła ta górka, ale teraz na szczęście będzie troszkę z górki. Jak na razie poruszam się granicą Kielc. Można powiedzieć wzdłuż ulicy Radomskiej. No i tamte ogródki działkowe, które mijałem, to takie malutkie ogródki. Teraz będę przejeżdżał obok tych największych. Chciałem trochę pojechać. No to się mało w te kałuże nie wpieprzyłem. A jeszcze taka pora roku. Czegoś się spodziewać. Wyjadę z tego błota, to będzie lepiej. A tak w ogóle zastanawiam się cały czas, czy ta wycieczka w końcu nie będzie tą pierwszą, na której coś się spieprzy, nie wiem, pęknie mi opona, czy cokolwiek innego. Na razie udaje się ominąć takie pechowe sytuacje, ale kiedyś musi być pierwszy raz. W dalszym ciągu idę koło tych działek, jak widać, ale chyba jeszcze się sezon nie zaczął. I tutaj w tych krzakach jest na razie pusto. Chyba. Tyle, że widać, że tutaj na całym tym odcinku od początku są takie dziuple.
No, średnio to może wyglądać, jak ktoś by sobie tutaj jeździł wieczorkiem. Także jak na razie trasę nadal polecam, ale jakiś tam gaz to sobie w kieszeń można wziąć. A tymczasem idę, bo znowu pod górkę. Już mam trochę nogi jest z waty. 5 km za mną dopiero. Odezwę się później. Siądziemy sobie gdzieś w lasku. No i gdzieś się tutaj wspiąłem. Powoli już widać Góry Świętokrzyskie. Słychać Masłów. Lotnisko dokładniej. Tutaj jakiś słup. Zaraz zobaczymy, co to jest. Cały czas na maksymalnym tętnie. Leje się ze mnie jak z cebra. Aha, dobra. Świnia Góra. Nawet nie wiedziałem, że się tu udało dotrzeć. Praktycznie każde, jak jest troszkę pod górkę, to schodzę z roweru, bo nie daję rady. Nie cel jest taki dzisiaj, żeby wjechać, tak samo jak nie cel z tej Świniej Góry zjechać, bo ja bym się tu zabił. Hamulce by mnie nie wyhamowały na 100%. Ale zobaczcie, jak to jest ładnie. Przy czym jeszcze nie ma tak naprawdę wiosny. Dopiero wiosna się budzi. Podejrzewam, że jak tutaj jest już zielono, no to jest po prostu cudnie. Ale się w konia zrobiłem, bo znaki mnie trochę wyprowadziły w pole. Żółty szlak, tu i tu. Najpierw pojechałem tam, ale tam są ogródki działkowe, tam nic nie ma. Nie widziałem jeszcze tego znaku, no to pojechałem tam, ale to też nie ta droga. No a według mapy turystycznej, nie wiem czy wy to widzicie, to ja w ogóle nie na szlaku jestem. Tutaj w ogóle jak jest ta Świnia Góra, to szlak szedł jakoś inaczej, a mnie poprowadził w dół. Jestem teraz na tym skrzyżowaniu i tam przerywaną linią muszę do szlaku dotrzeć i chyba to będzie tutaj w lewo. No raczej na pewno. To teraz się tylko nie zabić. Dobra, są znaki. Chociaż wiem, że w dobrym miejscu jestem. Jakoś tam dotrę. No rower mam już dość mocno ubłocony. Ale na horyzoncie centralnie przed nami. No jeszcze bym się wywalił jedną ręką rower trzymać. Na horyzoncie centralnie przed nami widać takie wycięcie w górze. I ja jestem na 100% przekonany, że to tam właśnie będę się musiał wtarabanić. Dlatego zbieram siły. Nie gadam już więcej. Odezwę się do was z góry. Trzymajcie za mnie kciuki. A i skucha kolejne moje nieprzygotowanie. Jednak się nie wbijamy na tamtą górkę. Ja z wami. Na chwilę przed tą górką trzeba odbić w lewo. I nie idę teraz szlakiem. Chociaż idę taką ścieżką, która trochę wygląda jak szlak. Na szlaku pobudowały się domy. Nie wiem, no jest to jakaś ścieżka teoretycznie, ale to wygląda ta żwirowa. No ale to wygląda jakby ktoś sobie centralnie zrobił dojazd do posesji. Nie chcę się tam wbijać. O, szczególnie, że ta żwirowa ścieżka się tutaj kończy. Ale i tak to wygląda jakby pod tym domem mniej więcej na mapie. Jakby pod tym domem szła ścieżka. Także znowuż się przebijam bocznymi drogami. Szlak jak jest ładny, tak nie chciałbym pokonywać go latem, kiedy byłoby gorąco i kiedy byłoby tutaj pełno chaszczy. Tutaj jak i w ogóle na całym tym szlaku. No ale nic, nie narzekam. Mam nadzieję, że zaraz się wbiję do jakiegoś fajnego lasku. Odezwę się jak będzie coś ciekawego na trasie. No co mnie bażant wystraszył. Tutaj siedział. Ciekawe czy na jajkach jakiś. Nic nie widać. Może się zakopał. Nie wiem jak tu dalej iść, jechać, bo już włączam mapę turystyczną. Jestem na tyłach posesji. Tutaj ktoś ma pola normalnie. No ale ewidentnie, jak zrobić, żebyście widzieli, jestem tutaj. Muszę się dostać jakoś do tej drogi. No ewidentnie jestem na szlaku. Praktycznie. No, według tej mapy no to szlak idzie tym polem. Albo ewentualnie z jego tam prawej strony. Także idę. Może mnie nikt nie przegoni. Zbieram rower. Tak mnie przestraszył ten bażant, że go położyłem od razu.
Zobacz, co tam się dzieje. A teraz to idę spokojnie, bo nie tyle obawiam się ludzi, co po prostu kurczę psów. Wiecie jak to jest. Wejdę na terytorium jakiegoś psa i się pies nie będzie pytał. Tu ewidentnie jest jakiś plac zabaw. Dobrze, że z tyłu podwórko ogrodzone, no ale widzę, że spore szczeliny pod płotem są. Jakby tam pies był jakiś luzem puszczony, to by sobie tutaj bez problemu wybiegł. No i tak, tu dobiega droga i tędy idzie szlak. Ciekawe drugą stroną jakby iść, czyli tędy. To czy tam by się wbiło w te ogrodzone tereny, co się ludzie budują. Dobra, ja się zbieram do tej głównej drogi i w prawo. O tym właśnie mówiłem. Psy sobie normalnie biegają i kurczę często zawsze żałuję, że nie wziąłem ze sobą gazu pieprzowego, bo zawsze mam go brać i ostatecznie go nie biorę. A taki pies nie wiadomo, czy cię puści, czy nie. Ja nie jestem na tyle jeszcze gibki i szybki, żeby w razie czego zrobić odwrót, więc chyba najlepszą bronią byłoby się po prostu bić z tym psem. Cały czas jak idę, w większości teraz idę tym szlakiem, to się zastanawiam, czy jest on bardziej spacerowy, czy bardziej rowerowy. Nie widać pewnie na kamerze tej górki, ale już się podbiłem dość wysoko. Jeszcze trochę przede mną. No i tak czekam, kiedy w końcu będzie z górki. I właśnie mi 10 km wybiło. Godzina 34. I puls 160. Chwilę mi się udało nawet przejechać. Tutaj dosłownie na kilkadziesiąt metrów łączy się ten żółty szlak z szlakiem czerwonym. No ale to tyle było z mojej jazdy. Patrzcie w ogóle jakie tu sprzęty jeżdżą. Jak tu jest wyryte. Ale tu jest jakiś tartak i to pewnie ich sprawka. Dobra, muszę się jakoś przecisnąć. No. Udało się. Jak to mówi Albert z lasu, ja nie mam już 20 lat. Mogłaby mi ta trasa trochę na rękę pójść. Jadę sobie tak jadę. Jakie magiczne miejsce w ogóle znalazłem. Patrzcie. Tutaj biało, tutaj fioletowo. Tutaj takie pnącza na sosnach. I to za miesiąc pewnie zarośnie i tutaj już nie będzie zupełnie nic takiego pięknego miejsca. Ale patrzcie, tu dookoła wszędzie właśnie tak jest. Jest też pełno syfu, no. Jest to dzikie miejsce raczej. Ale w ogóle, żeby taki bluszcz na sosnach rósł. Centralnie się tak wrasta w korę. I obrasta te sosny. Tego to jeszcze nie widziałem. Pogonił mnie jeden pies w ogóle. Trochę mi tętno przyspieszyło jeszcze bardziej. Jak zacząłem zjeżdżać, to już nie hamowałem. Patrzyłem tylko, żeby się nie zabić, bo byłem na górce i na zboczu tej górki były tak jakby właśnie tyły gospodarstw i jakieś słyszałem szczekania psów, ale obejrzałem się, patrzę, a tu leci w moją stronę jakiś spory wilczur, nie było tam ogrodzone najwidoczniej od tyłu to podwórko. No to puściłem hamulce i poleciałem. Na szczęście zgodnie ze szlakiem. A teraz wyjeżdżam w takie bardziej tereny miejskie, troszeczkę przynajmniej, ale niestety nie da się jechać trzymając kamerę w jednej ręce, dlatego włączę się do Was za parę kilometrów i najprawdopodobniej zrobię wtedy przerwę. Minęło już trochę czasu, trochę kilometrów. Cały czas walczę z takimi właśnie przejściami, co wsiądę na rower na kilkaset metrów. Tak jak tutaj było ładnie i tak jak tu jest ładnie zaraz za, to co chwilę muszę schodzić, bo jest no zalane, po prostu nie da się przejechać. Tego dzika, którego kupiłem w Żabce, wchłonąłem na raz 750 ml
bez zastanowienia. I zastanawiam się ogólnie, trochę mi pomógł ten dzik, ale zastanawiam się, czy jak dotrę do głównej drogi, nie skrócić dzisiejszej wycieczki. Nie podjąłem jeszcze decyzji, ale czuję, że się porywam trochę z motyką na słońce. Tak czy inaczej, na pewno jak już będę w punkcie podjęcia decyzji, to sobie odpocznę, zatrzymam się na dłużej i tam podejmę decyzję. Zobaczymy, ile jeszcze kilometrów tak naprawdę mi braknie. No i będę musiał podjąć decyzję, czy dam radę. Widać już po mnie, że dało dzisiaj w kość. Daleko nie przejechałem i już myślałem, że mam schizy jakieś. Muszę tylko znaleźć drogę, którędy iść dalej. Ale myślałem, że słyszę chrumkanie. Mówię, ja pierniczę, co tu zaraz trzeba będzie spieprzać chyba. Ale to tak naprawdę na 100%. A to tam centralnie przede mną jakieś dwie osoby w odblaskowych koszulkach są. Nie wiem, co robią. Nie wiem, czy idąc tam idę dobrze. Nie widzę szlaku. Nie, to nie odblaskowe koszulki. To po prostu ktoś ma taką kurtkę. Czyli ktoś sobie na wycieczkę przyszedł. O, tam daleko. No i to oni pewnie jakieś tam odgłosy wydawali. A ja myślałem, że to dziki. I to serio. Już tak się zatrzymałem. Zacząłem nasłuchiwać. Mówię, no nie, no to mi się nie zdawało. Oj, to był ciężki zjazd. Takim żwirem. No i mogłem w końcu trochę pojechać, ale ręce już nadgarstki odmawiałem posłuszeństwa. Musiałem kawałek jechać bez trzymanki, bo po prostu drgani już było za dużo i ten ciężar na rękach już był za duży. Ale w końcu znalazłem miejsce do odpoczynku. Nie miałem za bardzo gdzie usiąść wcześniej. No i dojechałem do miejsca, gdzie mogę albo jechać tam dalej i kontynuować, albo jechać drogą rowerową tutaj już prosto do miasta. Wybiło mi niedawno 15 km. 2 godziny 20 minut, dlatego ja teraz zrobię chwilę przerwy, tak jak zapowiadałem. Przetestuję live'y na TingTongu, bo podobno mogę je robić. Coś tam, jakieś powiadomienie ostatnio dostałem. Także spróbuję się połączyć. Za ten czas odpocznę i podejmę decyzję. No i poprowadziłem transmisję na tym drugim serwisie. Nie wiem, czy będę mówił jakim, bo algorytmy YouTube'a są okrutne. I całkiem sympatycznie było, powiem Wam. 800 polubień czy obserwacji mam tylko, więc myślałem, że można od 1000 robić live'y, ale widocznie nie. Dobra, mniejsza z tym. Trochę odpocząłem i podjąłem decyzję, że kończę na dzisiaj, bo tak, 15 km przejechane. Z powrotem i tak podejrzewam, że do tych 20 dobiję. I jak zwykle jestem uparty, tak dzisiaj będę po prostu mądrzejszy. I skończę dzisiaj na tym, co już jest. Także biorę plecak, biorę rower, zjeżdżam na dół. A z Wami się żegnam. Dzięki, że byliście ze mną w tych trudach. Jak nie macie suba, to zostawcie z dzwoneczkiem. Dostaniecie powiadomienia o kolejnym vlogu. A kolejny vlog już za parę dni. Cześć!